Kiedy tworzymy kurs na platformie Delta, niektóre z elementów kursu będą podlegały ocenianiu, na przykład testy, zadania, czasami fora dyskusyjne i wszystkie te elementy, które tworzymy w kursie i które podlegają ocenianiu, automatycznie są zapisywane w dzienniku ocen. Dziennik ocen możemy zobaczyć, kiedy klikniemy w menu nawigacja na link oceny. Oczywiście my jako prowadzący widzimy oceny wszystkich studentów, natomiast każdy student widzi tylko i wyłącznie swoje własne oceny. Z tego i z najbliższych kilku filmów dowiemy się, w jaki sposób sobie skonfigurować dziennik ocen w kursie, tak żeby wygodnie się z niego korzystało zarówno nam, jak i studentom. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to dobrze i świadomie zaplanować sobie system oceniania w kursie. Załóżmy, że mamy w kursie 3 moduły tematyczne, w każdym znajduje się po kilka zadań, tak jak widać tutaj na tym slajdzie. I na koniec kursu mamy jeszcze dodatkowo test końcowy. Tak skonstruowany kurs można oceniać na kilka różnych sposobów, ale warto to sobie ustalić na samym początku semestru. Przykładowo, za każde z zadań możemy przewidzieć trochę inną liczbę punktów, w zależności od tego, które zadanie jest łatwiejsze lub trudniejsze, ewentualnie ważniejsze lub mniej ważne w naszym kursie. I wtedy wynik studenta za każdy z 3 modułów tematycznych w kursie będzie sumą za te zadania, które się w danym module znajdują. Inna strategia może polegać na tym, że każde zadanie będzie warte tyle samo punktów, na przykład 10 lub 100, natomiast moduły znowu będą sumą tych punktów, które są zdobyte za poszczególne zadania, więc suma za różne moduły może być trochę różna. Wreszcie trzecia strategia może być taka, że za każdy moduł przewidujemy identyczną liczbę punktów, na przykład 100, i następnie dzielimy te 100 punktów w ramach danego modułu pomiędzy zadania, które się w tym module znajdują, w taki sposób, żeby odzwierciedlić ważność i trudność tych zadań. W chwili, kiedy wchodzimy do dziennika w kursie, widzimy tabelę zawierającą dane na temat wszystkich naszych studentów. W przypadku tego kursu testowego jest tylko jeden student, Jan Kowalski, i te nazwiska są w kolumnie po lewej stronie, natomiast na górze tej tabeli mamy wymienione wszystkie zadania, które w kursie studenci realizują, no i oczywiście na przecięciu zadania i nazwiska studenta mamy jego wynik. Żeby przystąpić do konfiguracji dziennika, przechodzimy na zakładkę Konfiguracja. I tutaj od razu widzimy, że osoba projektująca ten kurs przyjęła sobie takie założenie, że cały kurs będzie wart 100 punktów i poszczególne zadania mają taką wartość punktową, żeby odzwierciedlała ona ważność lub trudność danego zadania. Ta wartość punktowa jest ustalana bezpośrednio w zadaniu, czyli podczas projektowania czy to zadania, czy testu musimy tam w ustawieniach danego elementu, czyli w przypadku zadania w administracji zadaniem w Edytuj ustawienia, tutaj ustalamy ocenę i wprowadzamy wartość punktową maksymalną, którą studenci mają zdobyć, czy mogą zdobyć w tym zadaniu. W przypadku quizu, po wejściu do quizu, wartość punktowa za quiz znajdzie się nie w edycji ustawień podstawowych tego quizu, tylko w edycji zawartości testu. I tutaj w tym miejscu wprowadzamy maksymalną ocenę, która jest do zdobycia za dany quiz. Zauważmy też, że na końcu tej tabeli znajduje się kolumna zawierająca wynik zdobyty przez studenta w całym kursie. I ten wynik może być wyliczany na kilka różnych sposobów. Oczywiście jest on wyliczany na podstawie zadań, testów i innych ocenianych aktywności, które student wykonuje
w kursie i za które zdobywa punkty. Natomiast sposobów wyliczania tego ostatecznego wyniku jest przynajmniej kilka. Żeby zobaczyć, jakie są to sposoby i wybrać jeden z nich, przejdźmy do zakładki Konfiguracja i przy nazwie całego kursu po prawej stronie widzimy przycisk Modyfikuj i edytuj ustawienia. Widzimy, że edytujemy w tej chwili kategorię ocen, czyli wszystkie oceny, które się znajdują w naszym kursie, i kiedy klikniemy link Pokaż więcej, zobaczymy, że w kursie oceny są sumowane, czyli wszystkie oceny, które dany student zdobywa w ciągu kursu, są mu sumowane i ta wartość na końcu tabeli to jest suma zdobytych przez studenta punktów. Jednak wynik końcowy zdobyty przez studenta w całym kursie niekoniecznie musi być sumą. Może być również średnią ocen zdobytych przez studenta w ramach całego kursu. Przy czym uwaga, jak widać, jest tutaj kilka różnych średnich. Jest średnia ocen, jest średnia ważona ocen, jest prosta średnia ważona ocen i średnia ocen z dodatkowymi punktami. Najczęściej, jeśli nie suma, to najczęściej jest używana albo średnia, albo prosta średnia ważona ocen. I za chwilkę opowiem, która z nich jak jest wyliczana, żeby można było podjąć świadomą decyzję. Moje osobiste zdanie jest takie, że najlepszą strategią oceniania czy wyliczania oceny końcowej jest tak naprawdę suma. Jeśli nie zamierzają Państwo korzystać z którejś z tych średnich, można teraz przewinąć trochę do przodu w tym filmie i przejść od razu do następnego tematu. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z którejś ze średnich, to wyjaśnię teraz, jaka jest między nimi różnica. Dla uproszczenia, żeby obrazowo móc zobaczyć różnice pomiędzy tymi różnymi metodami liczenia oceny końcowej, wyobraźmy sobie prosty kurs składający się wyłącznie z 3 zadań. Pierwsze zadanie jest warte 10 punktów, za drugie zadanie studenci mogą zdobyć 20 punktów, a za trzecie zadanie studenci mogą zdobyć maksymalnie 10 punktów. I wyobraźmy sobie też przykładowego studenta, który za pierwsze zadanie zdobył 10 z tych 10 możliwych, za drugie zadanie zdobył 5 z 20 możliwych, a za trzecie zadanie zdobył 5 punktów z 10 możliwych. Jaki będzie wynik tego studenta w zależności od tego, jaką wybierzemy metodę liczenia oceny końcowej? W przypadku, gdyby ocena końcowa była sumą, sprawa jest prosta. Student zdobył w sumie za 3 zadania 20 punktów, można było za te 3 zadania zdobyć 40 punktów, czyli taki jest właśnie wynik studenta. 20 punktów z 40, gdybyśmy to mieli wyrazić procentowo, to jest to 50%. Gdybyśmy jako metodę liczenia oceny końcowej wybrali średnią, to wtedy wynik za pierwsze zadanie studenta wynosi 100%, bo student zdobył 10 punktów na 10 możliwych. Wynik za drugie zadanie wynosi 25%, bo zdobył 5 z 20 możliwych, a wynik za trzecie zadanie wynosi 50%. I z tych wyników procentowych jest liczona średnia, czyli student otrzymuje na koniec 58,33%. Zwróćmy uwagę, że w przypadku tej metody liczenia platforma ignoruje różnice w wadze pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Czyli przestaje być ważne to, że zadanie drugie ma 2 razy większą pulę punktów niż zadanie pierwsze czy zadanie trzecie. Wszystkie 3 zadania są tak samo ważne w wyliczeniu oceny końcowej. Inaczej to wygląda, jeśli wybierzemy prostą średnią ważoną, ponieważ prosta średnia ważona właśnie bierze pod uwagę fakt, że zadania są wycenione na różną wartość punktową. Czyli wynik studenta 100% za pierwsze zadanie, 25% za drugie zadanie i 50% za trzecie zadanie jest mnożony przez wagę zadania. Skoro zadanie pierwsze jest za 10 punktów, zadanie drugie za 20
i zadanie trzecie za 10 punktów, to waga pierwszego zadania w ocenie końcowej jest 25%. Waga drugiego zadania to 50%, a trzeciego znowu 25%. Więc wynik studenta w danym zadaniu jest mnożony przez wagę zadania i w ten sposób otrzymujemy wynik ważony za dane zadanie i suma tych wyników daje nam prostą średnią ważoną, czyli wynik końcowy studenta. Zauważmy, że w tym przypadku wynik końcowy studenta jest przedstawiany w punktach, czyli ostatecznie, niezależnie od tego, ile zadań mamy w kursie i ile potencjalnie punktów, nazwijmy to surowych, w tych zadaniach student może zdobyć, to wszystko jest tak czy inaczej przeliczane na 100 punktów, które można zdobyć za cały kurs. Oprócz średniej i prostej średniej ważonej, które omówiliśmy przed chwilą, jest jeszcze średnia ważona, czyli taka strategia oceniania, która pozwala nam wprowadzić samodzielnie wagę zadania procentową w całości kursu i ta waga zadania w całości kursu nie musi odzwierciedlać, czy nie musi wynikać z wartości punktowej, którą zadanie przewidzieliśmy, czyli równie dobrze, niezależnie od tego, że tutaj w zadaniu drugim mamy więcej punktów przewidzianych niż w zadaniu pierwszym i trzecim, możemy nadać pierwszemu lub trzeciemu zadaniu wyższą wagę niż pozostałe. To jest najbardziej elastyczny sposób, ale również najbardziej skomplikowany, zarówno dla nas, jak i dla studentów. I nie polecam tego sposobu w momencie, jeżeli nasze zadania mają różną wartość punktową, ponieważ będzie to nieprzejrzyste, nieczytelne dla studentów, nie będą pewni, z czego wynika ich ostateczny wynik. Średnią ważoną, myślę, można używać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli wszystkie zadania w kursie mają identyczną wartość punktową, a jednak chcemy, żeby niektóre z nich były ważniejsze w ostatecznym rozliczeniu. Oprócz sumy i tych kilku rodzajów średniej, jest jeszcze kilka innych metod liczenia oceny końcowej, takie jak najniższa ocena, najwyższa ocena, dominanta lub mediana, czyli ze wszystkich wyników, które student uzyskał w całym kursie za wszystkie zadania, w pierwszym przypadku jest brany pod uwagę po prostu najgorszy jego wynik. Oczywiście taką strategię przyjmiemy w bardzo specyficznych przypadkach, czyli na przykład mamy kurs na platformie, który nie jest samodzielnym kursem. Nie cała praca studentów odbywa się na platformie, tylko tak naprawdę studenci pracują stacjonarnie lub na przykład spotykamy się z nimi za pośrednictwem Zooma czy Teamsów. Natomiast na platformie dajemy studentom kilka obowiązkowych zadań do wyboru i zasadą, którą przyjmujemy, jest to, że studenci muszą rozwiązać wszystkie z tych zadań, a najgorzej rozwiązane z nich będzie ich oceną końcową. Czyli muszą się we wszystkich zadaniach jak najbardziej postarać. Metoda najwyższej oceny z kolei może być na przykład użyta w podobnej sytuacji, kiedy zajęcia de facto odbywają się poza platformą, a na platformie dajemy studentom tylko kilka zadań zaliczeniowych, ale w sytuacji, kiedy student może wybrać, które z tych kilku zadań zaliczeniowych chce wykonać, żeby zaliczyć przedmiot. Czyli student wtedy, powiedzmy, z 5 czy 4 zadań dostępnych w kursie wybiera 1 lub 2 lub 3, próbuje je rozwiązać jak najlepiej i brana jest mu pod uwagę punktacja, którą uzyska za najlepiej wykonane z tych zadań, do których przystąpi. Omówiliśmy sobie te kilka możliwych strategii wyliczania oceny końcowej za kurs, natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę w większości przypadków suma ocen będzie najlepszym wyborem. Natomiast koniecznie powinniśmy zwrócić jeszcze uwagę na tą opcję poniżej, pomiń puste pozycje oceny. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to będzie to powodowało, że student, który nie rozwiązał jakiegoś zadania w ogóle, nie przesłał jakiegoś zadania, nie rozwiązał testu, nie wziął udziału w ocenianym forum, nie będzie miał wtedy za to zadanie 0 punktów,
tylko to zadanie będzie ignorowane w jego ocenie końcowej. Czyli poniekąd będzie traktowane tak, jakby było zadaniem opcjonalnym. I w większości przypadków pewnie nie jest to naszą intencją, więc warto będzie wyłączyć tę opcję pomijania pustych pozycji ocen. Co by się stało, gdyby ona jednak została włączona? Popatrzmy na nasz kurs, w którym znajduje się kilka zadań. Każde z tych zadań jest wycenione na ileś tam punktów. W sumie student może zdobyć 100 punktów. Zwróćmy uwagę na ostatnie zadanie, dyskusja trasy górskiej dla każdego. Za to zadanie można zdobyć 10 punktów. Popatrzmy teraz na naszego przykładowego studenta. Jan Kowalski zdobył punkty za prawie wszystkie zadania, z wyjątkiem właśnie tego ostatniego. I w sumie w kursie uzbierał 65 punktów. Dopóki mówimy o punktach, to nie ma problemu, tak? Bo zdobył 65 punktów i tyle. Natomiast gdybyśmy te 65 punktów chcieli przeliczyć na procenty, to by się okazało, że student zdobył nie 65 punktów na 100 możliwych, tylko zdobył 65 punktów na 90 możliwych. Czyli jego wynik nie wynosiłby 65%, ale więcej. A najprawdopodobniej nie to jest naszą intencją. Skoro nie wziął udziału w tej dyskusji, nie zdobył za nią żadnych punktów, to powinno to być traktowane tak, jakby zdobył 0. I dlatego w konfiguracji powinniśmy w ustawieniach całego kursu, zliczania całego kursu lub ewentualnie w ustawieniach również zliczania ocen w kategoriach wyłączyć tę opcję pomijania pustej pozycji.